Doświadczenia proweniencyjne są niezwykle interesującymi eksperymentami. Umożliwiają one porównanie różnych cech populacji drzew pochodzących z niekiedy bardzo odległych stanowisk naturalnych w jednym miejscu, a więc w jednorodnych warunkach środowiskowych. W Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk również prowadzone są badania w doświadczeniach proweniencyjnych. Wyniki tych badań umożliwiły odpowiedzenie na wiele interesujących pytań. W jaki sposób doświadczenia proweniencyjne mogą być wykorzystane do poznania reakcji różnych gatunków drzew na zmianę klimatu? Czy zmiany warunków środowiskowych wpływają na zdolność drzewostanów do akumulacji węgla w nadziemnej ich biomasie? Czy przeniesienie populacji, np. do chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu, wpływa na produkcyjność drzewostanu? Czy wyniki badań przeprowadzonych w doświadczeniach proweniencyjnych mogą nam pomóc w opracowaniu strategii ograniczających negatywny wpływ zmiany klimatu na ekosystemy leśne? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzieli współautor publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Populacje roślin zajmujące określone obszary na kuli ziemskiej przystosowują się do lokalnych warunków środowiska, kształtowanych m.in. przez klimat. Drzewa są z reguły długowieczne, a więc w ciągu swojego życia narażone są na oddziaływanie wielu zmiennych czynników. Szczególnie drzewa strefy umiarkowanej i borealnej doświadczają szeregu zmian temperatury powietrza i ilości opadów związanych z następstwem pór roku. W zależności od fazy rozwoju, w której się znajdują, drzewa są w stanie przetrwać okresy susz i upałów, jak też zimowych mrozów. Jeśli jednak niekorzystne warunki wystąpią w momencie, kiedy drzewa nie są na nie odpowiednio przygotowane, dochodzi do uszkodzeń liści, pąków, pędów czy korzeni, co negatywnie odbija się na wzroście i zdrowiu drzew. Niektóre gatunki drzew występują na ogromnych obszarach. Na przykład dobrze znana sosna zwyczajna występuje naturalnie w całej Europie Centralnej i Północnej. Jest również z powodzeniem sadzona w Europie Zachodniej, a jej naturalny zasięg sięga aż do wybrzeży Morza Ochockiego. W tak ogromnym naturalnym zasięgu, który obejmuje dużą zmienność czynników środowiska, wykształciło się wiele lokalnych populacji, które mimo tego, że drzewa mogą wyglądać podobnie, różnią się pod względem wielu cech, również takich, które warunkują zdolność przystosowania populacji do zmian klimatu. Wiemy o tym dzięki doświadczeniom proweniencyjnym. Ludzie od niepamiętnych czasów wykorzystują drewno. Jednak nie każde drewno nadaje się do wszystkiego. Oczywiście gatunki drzew różnią się pod względem właściwości drewna, ale w ramach poszczególnych gatunków zauważono, że są obszary geograficzne, skąd pochodzą drzewa o szczególnie dobrej jakości. To skłoniło ludzi do poszukiwania pochodzeń charakteryzujących się pożądanymi cechami. Określenie proweniencja oznacza po prostu pochodzenie drzew. Za ojca doświadczeń proweniencyjnych uznaje się Francuza Philippe André de Vilmorin. Bazując na wiedzy swoich poprzedników, założył on na początku XIX wieku w swoich dobrach w Bar pierwsze doświadczenie z różnymi pochodzeniami sosny zwyczajnej. W tamtym czasie, a właściwie od XVI do połowy XIX wieku, strategicznym surowcem były sosny masztowe, służące do produkcji masztów okrętowych. Najlepsze sosny do tego celu kupowano w krajach bałtyckich, a szczególnie w porcie w Rydze. Od tego portu najlepsze sosny masztowe określano mianem sosny ryskiej, chociaż w świetle badań historycznych wiemy, że pochodziły one nie tylko z krajów bałtyckich, ale szczególnie w późniejszym okresie również z terenu Podola i Wołynia. Motywacją przyświecającą doświadczeniu Vilmorena była więc możliwość produkcji sosen masztowych na miejscu, we Francji. Kiedy porównujemy populacje drzew w swoich naturalnych warunkach, nie możemy oddzielić wpływu środowiska od wpływu czynników genetycznych na badaną cechę, ponieważ takie populacje rosną w różnych warunkach środowiska. W jednym miejscu jest cieplej, w innym chłodniej, w jeszcze innym bardziej sucho lub wilgotno. Wiarygodne porównanie jest możliwe jedynie przez testowanie zestawu tych samych populacji w kilku bądź kilkunastu lokalizacjach różniących się pod względem warunków środowiska.
populacje drzew w formie nasion przenoszone są ze swojego lokalnego otoczenia w inne warunki. W danej lokalizacji wszystkie populacje rosną w tych samych warunkach, ale zmiana klimatu, jakiej doświadczają indywidualne populacje poprzez takie przeniesienie, jest różna. Pierwsze doświadczenia proweniencyjne zakładane były w celu zbadania zakresu zmienności cech ważnych dla gospodarki leśnej, takich jak przeżywalność, przyrost grubości i wysokości czy jakość pnia. Są to głównie cechy zapewniające wysoką produkcję surowca drzewnego o dobrej jakości. Pod koniec XX wieku zdano sobie jednak sprawę, że doświadczenia proweniencyjne są również idealnymi obiektami do badania reakcji populacji drzew na zmiany klimatu. Bo przecież przeniesienie nasion w nowe warunki powoduje, że drzewa z nich wyrastające doświadczają zmienionego klimatu w stosunku do miejsca swojego pochodzenia. Doświadczenia proweniencyjne muszą spełniać określone wymogi, tak aby uzyskane z nich wyniki były wiarygodne. Oprócz tego, że najlepiej jest mieć wiele różnych lokalizacji doświadczenia w jak najbardziej zróżnicowanych warunkach klimatycznych, z tym samym zestawem populacji, wymagane jest też posadzenie danej populacji w kilku powtórzeniach w ramach danej powierzchni doświadczalnej. Wszystko po to, aby takie doświadczenia spełniały wymogi analizy statystycznej. Bez powtórzeń mogłoby się bowiem zdarzyć tak, że drzewa jednej populacji posadzone by zostały w trochę lepszych warunkach, a innej w trochę gorszych, co zaburzyłoby prawdziwy obraz zmienności między nimi. Niezmiernie ważne jest odpowiednie oznakowanie powierzchni w terenie oraz zabezpieczenie jej dokumentacji. Drzewa rosną długo, a więc zakładane powierzchnie będą służyć więcej niż jednemu pokoleniu badaczy. Każdą z populacji biorących udział w doświadczeniu, a także każdą z lokalizacji powierzchni doświadczalnych można opisać za pomocą parametrów klimatycznych, np. długoterminowej średniej temperatury rocznej, czy sumy opadów rocznych, czy innych zmiennych opisujących warunki klimatyczne. Różnica tych parametrów klimatycznych między miejscem posadzenia a miejscem pochodzenia drzew określana jest jako dystans klimatyczny. Szerszą koncepcję dystansu ekologicznego, który zawierał w sobie dystans klimatyczny, zaczęto wprowadzać w doświadczeniach proweniencyjnych w latach 70. ubiegłego wieku. Jednak czynnikiem ograniczającym często była mała dostępność danych klimatycznych. Obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem danych i modeli klimatycznych, które znacznie ułatwiają tego typu analizy. Reakcje populacji na zmianę klimatu w doświadczeniach proweniencyjnych można badać na dwa sposoby. W pierwszym przypadku analizujemy tzw. funkcję odpowiedzi populacji. Metodę tę zaproponowali Rechfeld i współpracownicy, analizując wzrost ponad 120 populacji sosny wydmowej ze Stanów Zjednoczonych i Kanady na 60 powierzchniach badawczych. Wyniki tej pracy opublikowano w czasopiśmie Ecological Monographs w 1999 roku. W metodzie funkcji odpowiedzi populacji na osi X nanosimy wartości interesującego nas parametru klimatycznego na powierzchniach doświadczalnych, np. średnią temperaturę roczną, a na osi Y nanosimy wartości badanej cechy dla populacji w danej lokalizacji, np. średnicę drzew. Każda krzywa pokazuje, jak średnica drzew danej populacji kształtuje się w zależności od warunków klimatycznych miejsca, w którym zostały posadzone drzewa. Drugą metodę, czyli analizę tzw. funkcji przeniesienia, zilustrujemy wykorzystując wyniki, które niedawno opublikowaliśmy w czasopiśmie Forest Ecology and Management. W tej pracy analizowaliśmy wpływ zmiany warunków środowiska na zdolność akumulacji węgla w biomasie nadziemnej w populacjach sosny zwyczajnej i świerka pospolitego. Nasz zestaw danych obejmował mniejszy zakres zmienności klimatycznej niż omawiana wcześniej praca, ponieważ badaliśmy 31 populacji sosny i 47 populacji świerka z terenu Polski. W
W metodzie funkcji przeniesienia określamy wpływ dystansu klimatycznego między miejscem posadzenia a miejscem pochodzenia populacji na badaną cechę. Na rycinie na osi X prezentowane są dystanse klimatyczne dla temperatury po lewej stronie i dla opadów po prawej stronie. A na osi Y przedstawiona jest akumulacja węgla w biomasie nadziemnej na hektarze. Ujemne wartości dystansu klimatycznego wskazują na przeniesienie w warunki chłodniejsze i bardziej suche, natomiast wartości dodatnie na przeniesienie w warunki cieplejsze i wilgotniejsze. Dla sosny, co pokazują dwa górne wykresy, nie wykazaliśmy istotnych zależności między akumulacją węgla w biomasie nadziemnej a wartością dystansu klimatycznego na obszarze Polski. Natomiast dla świerka, co obrazują dwa dolne wykresy, przeniesienie populacji w warunki chłodniejszego i bardziej wilgotnego klimatu sprzyja ich produkcyjności. Wyniki te wskazują na możliwe obniżenie potencjału wzrostu populacji świerka wraz ze zmianami klimatu, jeśli te zmiany będą postępowały zgodnie z prognozami, czyli jeśli będziemy obserwowali ocieplanie klimatu wraz z częściej występującymi okresami suszy. Doświadczenia proweniencyjne są bardzo ważnym narzędziem badawczym. Pozwalają one nie tylko na poznanie i zrozumienie mechanizmów zmienności międzypopulacyjnej różnych gatunków drzew leśnych, ale też dostarczają wiedzę potrzebną do podejmowania działań w kierunku przystosowania lasów do prognozowanych zmian klimatu. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania omawianych publikacji.